potłukło. Witajcie kochani, z tej strony Ija i witam was w mojej pseudokuchni. A tak naprawdę to jesteśmy na kanale VCosplay i będziemy robić kolejną rzecz do cosplayu. Może to nie wygląda na progres cosplayowy, w sensie na rzeczy, które standardowo używa się do cosplayu, ale tak będzie. Musicie mi uwierzyć na słowo i będziemy znów bawić się moimi ukochanymi barwnikami. Tylko tym razem będzie w innym kolorze. Więc będziemy robić dzisiaj Bordeaux, czyli narkotyk, który pojawia się w grze Detroit Become Human, a jest dosyć istotny, bo gdzieś tam przewijał się w historii Henka, więc uznałam, że fajnie by było mieć coś takiego też na zdjęciach. Więc, jako że najbardziej Bordeaux kojarzyło mi się z czymś pokruszonym, nawet ciężko powiedzieć co to jest tak naprawdę, stwierdziłam, że dość podobnie może to wyjść na zasadzie skarmelizowanego cukru, wylanego na płasko i potem po prostu pokruszonego i dawkowanego w woreczki. Czy wyjdzie w praktyce, to się dopiero okaże, bo tego nie testowałam. Także to jest taki making of razem z testem na żywo, czy to w ogóle ma sens. Dlatego mam tu kuchenkę i mam kilo cukru. Mam nadzieję, że nie zużyję całego kilograma cukru i że nie będę musiała rozświecać tego? To za dużo barwnika da, czy coś? Nie wiem. Dobra. Przejdźmy od razu do rzeczy. Ja sobie włączę kuchenkę. Nie umiem się nie posługiwać. Wezmę mniej. I dam nawet cukru mniej niż myślę, a potem dam barwnika mniej niż myślę. Dobra. Mówmy się, że to jest mniej barwnika, nie, mniej cukru niż chciałam dodać. Tak naprawdę to nie. Zaczyna już pachnieć, zaczyna się coś robić, więc zrobimy tutaj cięcie i kamera sobie podejdzie bliżej. Teraz na moment wyłączę, żeby mi się bardziej karmelizowało, niż bym tego chciała. I biorę ten nieszczęsny barwnik. Dosypię go tu troszeczkę. Myślę, że to jest wystarczająco troszeczkę. I lecimy dalej. Jak po prostu będzie za mało bordowy, czy czerwony, czy jak tak jakiś tam, to dodamy tego barwnika. O, ładnie się wszystko rozpuściło i teraz nie wiem, jak myślisz, dać więcej barwnika, czy nie? Chyba nie, nie? Nie, chyba nie. Okej, jak już mam gotowy skarmelizowany cukier, biorę papier do pieczenia. Tym razem przygotowałam sobie nożyczki wcześniej. I wtykam go sobie tutaj. Na blachę. Bo obawiam się, że gdybym nie dała tego papieru, to potem tego cukru stąd nie wyjmę. Ok. I wyleję. Trzeba z tym cholesterol uważać, bo to jest strasznie gorące. Chcę, żeby to było dość płaskie, więc to tak trochę rozlewam. Nie wiem, czy... O, wezmę łyżeczkę może. O, łyżeczką lepiej, bo to nawet to takie... Nie wiem, pianka? Nie wiem, co to jest. To takie brzydkie mazie w innym kolorze. Okej. Ja to w tej krwawej formie zostawiam, a żeby się to ładnie zestygło. A jak już zestygnie, to wtedy wrócę do was z dalszym etapem. Minęło dosłownie kilka minut i mamy coś takiego. Wygląda to obrzydliwie i smakuje jak cukier. Serio, smakuje jak cukier. I teraz przejdę do tej ciekawszej części. Jest problem, którego się spodziewałam. Którego się obawiałam najbardziej. Okej. Jak widzicie, na bliskim kadrze na brzegach robią się te takie jakby żółte obrzeża z cukru, z karmelu generalnie. I bardzo tego nie ma. I nie wiem. Jeszcze zaraz zobaczę, jak to podawkuję. Teraz wezmę woreczek strunowy do dawkowania Bordeaux.
I sypię trochę tego najbardziej pokruszonego. Tak po prawdzie to wiem, że Bordeaux zazwyczaj było dawkowane w takich bardziej prostokątnych, znaczy bardziej kwadratowych woreczkach strunowych, a że takiego nie mam, to dam do takich. Finalna wersja wygląda tak. I nie wiem, czy przypadkiem nie jest za grubo. No to musicie mi uwierzyć na słowo, że to jest Bordeaux. Podsumowując, mam coś takiego. Ujdzie to? Nie jest też dokładnie to, co ja bym chciała uzyskać. Ale jest to jakiś też pomysł i ewentualnie można to zjeść, chociaż akurat w tej formie wolałabym tego nie jeść, bo można sobie pewnie tym zrobić krzywdę, to ma ostre brzegi i takie tam. Ale jest jakiś pomysł. Z takiej małej porcji cukru wyszło tego dużo, więc mogłabym to przedawkować na kilka takich woreczków strunowych. Mam na to jeszcze jeden pomysł, ale go będę próbować w przyszłym pewnie roku dopiero, ale to wyjdzie w planie. Jak tak patrzę na te cieńsze fragmenty, to one wyglądają lepiej. Chyba tak. I one nawet lepiej wyglądają połamane, nie potłuczone. Czyli protip, nie tłuczcie tego młotkiem, tylko połamcie to jakoś delikatnie. Jeżeli filmik wam się podobał, subskrybujcie, łapkujcie, zostawiajcie komentarze, powiedzcie co o tym sądzicie. Jeżeli macie jakiś swój pomysł i chcielibyście się nim podzielić, jak można byłoby to zrobić lepiej, czy udoskonalić ten pomysł, to oczywiście też piszcie, dajcie znać. I widzimy się w przyszłym filmiku. Pa, pa!